Wady postawy ciała stanowią obecnie poważny problem społeczny ze względu na wciąż wzrastające ich występowanie wśród dzieci i młodzieży. Boczne skrzywienie kręgosłupa jest zniekształceniem dominującym w naszej populacji. Sposoby postępowania terapeutycznego wzbudzają w tych przypadkach wiele dyskusji. Z bocznym skrzywieniem kręgosłupa bardzo często związana jest zmiana przestrzennego ustawienia miednicy. W warunkach prawidłowych miednica jest ustawiona poziomo, a kręgosłup jest prosty, łącząc się z nią dwoma bardzo ścisłymi stawami krzyżowo-biodrowymi. Każda zmiana ułożenia miednicy musi wpłynąć na nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa. Każde skręcenie miednicy powoduje, że kręgosłup inaczej już się układa. Kręgosłup można porównać do konstrukcji z klocków Lego, ułożonych jeden na drugim. Kręgosłup zachowuje w normalnym układzie linię pionową i ustawiony jest on tak długo, dopóty jego podstawa, czyli miednica, ułożona jest poziomo. W każdym przypadku, kiedy następuje nieprawidłowe położenie miednicy, skośne jej ułożenie czy zrotowanie, gdzie krawędź kości krzyżowej unosi się mniej więcej o 2,5 mm, dochodzi do tak zwanego wyboczenia kręgosłupa. W przypadku, kiedy kręgosłup ustawia się skośnie ze względu na nieprawidłowe ułożenie miednicy, która wymusza uniesienie krawędzi kości krzyżowej o 4 mm, kręgosłup odchodzi od linii pionu już znacznie wyraźniej. Jednak taki stan długo nie może trwać, bo organizm zmierza do zrównoważenia swojej postawy, stąd tworzy się łuk skrzywienia, na początku niezauważalny. Jednak ogólny środek ciężkości przesuwa się i tak na jedną ze stron. Organizm zmierza dalej do zrównoważenia tego układu, wytwarzając drugi łuk kompensacyjny, zwykle w okolicy 3-4 kręgu piersiowego, a to dlatego, że w tym układzie głębokie mięśnie grzbietu posiadają najmniejszą masę. W tym miejscu można mówić o specyficznej równowadze skoliotycznej. Jednak biorąc pod uwagę, że każdy wyższy odcinek kręgosłupa posiada więcej stopni swobody, a posiada większą labilność, ten właśnie łuk kompensacyjny powoduje większe spustoszenie w kręgosłupie i pogłębia się. Wówczas bardzo często dochodzi do rotacji kręgosłupa wokół własnej osi, dochodzi do rotacji żeber i powstania tak zwanego garbu żebrowego, który ujawnia się szczególnie wyraźnie w ocenie postawy ciała w skłonie w przód. Przeprowadzone badania wykazują, że u 1/7 dzieci młodszych i 1/3 do 1/2 wszystkich badanych starszych dzieci zaobserwowano skręcenie miednicy. Może się ono pojawić już w okresie, gdy dziecko uczy się chodzić, szczególnie wtedy, kiedy zbyt wcześnie zaczyna przyjmować spionizowaną postawę ciała. Zmuszanie dziecka do szybkiego siadania, chodzenia z prowadzeniem za rączki, umieszczanie dziecka w tzw. chodziku przeciąża, początkowo niedostrzegalnie, w pierwszym rzędzie jego stawy krzyżowo-biodrowe, doprowadzając do utrwalenia skręcenia miednicy wokół poprzecznej osi stawów biodrowych. Na skręcenie miednicy, zwane również kontrrotacją, może mieć wpływ zwichnięcie stawu biodrowego. Wyróżniamy wrodzone zwichnięcie biodra, luksację, i okołoporodowe zwichnięcie stawu, dysplazję. Na istnienie zwichnięcia u małych dzieci może wskazywać ograniczenie odwodzenia zgiętych w stawach biodrowych nóżek,
asymetria krocza lub pośladka, opóźnienie chodzenia, utykanie, chód kaczkowaty czy skrócenie kończyny dolnej. Zarówno luksacja, polegająca na wysunięciu głowy kości udowej z panewki stawowej już w czasie życia płodowego lub zaraz po urodzeniu, jak i dysplazja, czyli nieprawidłowości anatomiczne w budowie stawu, nieleczone mogą przekształcić się w utrwalone zwichnięcie stawu. Na podstawie szczegółowych badań w pozaszkolnej placówce specjalistycznej Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej w Tczewie zauważono zadziwiającą prawidłowość. Mianowicie im starsza grupa badanych, tym procent występowania u nich skręcenia miednicy czy skośnego ustawienia miednicy był większy. Zadziwiające również było to, że po czasie uzyskiwano u tych dzieci, czy zaobserwowano u tych dzieci skrócenie kończyny dolnej, które w wstępnych badaniach nie występowało. Wyraźnie było to widoczne na zdjęciach rentgenowskich obejmujące stawy biodrowe. Może to sugerować, że nieprawidłowe ułożenie miednicy zaburza rozkład sił obciążających obie nogi i wówczas zgodnie z prawem Delpesza-Wolfa dochodzi do nieprawidłowego nacisku na obie nogi i noga po stronie obniżonego kolca biodrowego przednio-górnego po prostu przestaje rosnąć. Wówczas mamy dysproporcję, która praktycznie nie pozwala na korekcję kręgosłupa. Jest to przyczyna braku efektywności procesu korekcyjnego. Dokładna ocena ustawienia miednicy może wykryć nam jej asymetrię. Zaczynamy pomiar ustawienia miednicy od wyczucia, gdzie znajdują się kolce biodrowe przednie górne, z tym, że zwracamy uwagę na to, żeby nie szukać ich wierzchołków, dlatego że nie mają one wielkości główki od szpilki, stąd najłatwiej przyłożyć kciuki pod kolcami biodrowymi i wtedy najłatwiej sprawdzić, czy jest asymetria, czy jej nie ma. W tym przypadku jeden kolec biodrowy jest opuszczony niżej. Poza tym przykładamy swoje dłonie do talerzy biodrowych. W tym układzie również jeden talerz biodrowy jest podniesiony wyżej. Z tyłu zwracamy również uwagę na symetrię ułożenia miednicy, szukając kolce biodrowe tylne. I w tym układzie również jeden kolec biodrowy jest wyżej od drugiego. Podobna sytuacja jest z talerzami biodrowymi. Stąd kręgosłup, ustawiając się zawsze prostopadle do tylnej linii biodrowej, musi być ułożony w lewą stronę. W większości wypadków mamy do czynienia ze skośnym ustawieniem miednicy i zrotowaniem jej. Chodzi tutaj o to, że z przodu lewy kolec biodrowy górny jest podniesiony wyżej, natomiast z tyłu prawy kolec biodrowy jest podniesiony wyżej. Czyli sugeruje to, że miednica jest skręcona wokół osi poprzecznej stawów biodrowych. Jest tak zwana kontrrotacja miednicy. Podczas każdej oceny postawy ciała musimy zwrócić również uwagę na długość kończyn dolnych. Jedną z metod jest ocena orientacyjna długości kończyn dolnych. Po przyłożeniu linijek sprawdzamy, czy kolana znajdują się na jednej wysokości. W tym przypadku jedno kolano jest niżej, sugeruje, że długość podudzia jest krótsza od drugiej nogi. Innym sposobem pomiaru długości kończyn dolnych jest pomiar od kolca biodrowego przedniego górnego do kostki przyśrodkowej. Centymetrem. Tutaj potwierdza się, że jedna noga jest krótsza. Kolejnym pomiarem uzupełniającym może być pomiar od pępka do kostki przyśrodkowej. Aby częściowo skorygować układ miednicy i kręgosłupa, aby uległ on częściowej kompensacji, należy stosować koreczek, taką wkładkę podpiętę do każdego bucika, którą wkładamy pod piętę nogi skróconej. W tym przypadku akurat nogi
prawej. Grubość tego korka odpowiada różnicy długości podudzi. W tym przypadku jest 6 mm i akurat korek pod kością piętową ma grubość 6 mm. Jeśli różnica w długości podudzi byłaby 4 mm, należałoby ten korek lekko zeszlifować od dołu, by jego grubość wynosiła 4 mm. Jak twierdzi Lech Wysocki, można za pomocą odpowiednich ćwiczeń wpłynąć na rzeczywisty przyrost kości kończyny skróconej. Wysocki przyjął, że wzrost chrząstki nasadowej kości, podobnie jak i stawowej, uzależniony jest od rytmicznych zmian nacisku, a ćwiczenia skocznościowe pobudzają wzrost kości długich, udowej, piszczelowej i strzałkowej. W celu wydłużenia kończyny dolnej należy zastosować w pierwszym rzędzie ćwiczenia skocznościowe, wykonywane obunóż, na przykład skoki przez skakankę, kilka lub kilkanaście razy dziennie po około 1,5 minuty, czyli wykonując mniej więcej kilkadziesiąt skoków w jednej serii. Po każdej serii skoków dla odciążenia kręgosłupa należy wykonać serię ćwiczeń w zwisie, najlepiej według metody Schrott, podczas których głowę należy wyciągać w górę w celu skuteczniejszego rozciągnięcia kręgosłupa. Ćwiczenia te wykonuje się również w serii trwającej około 1,5 minuty. Po ćwiczeniach skocznościowych i w zwisie w celu skorygowania nieprawidłowego rozkładu sił na miednicę i prawidłowego jej ustawienia należy wykonać ćwiczenia rozciągające mięśnie obręczy biodrowej, również w czasie około 1,5 minuty. Uwzględniając, że skośne ustawienie miednicy czy jej kontrrotacja wywołuje nierównomierny rozkład sił i obciążenia na kończyny dolne oraz większy nacisk na jedną nogę, autor metody uznał, że zahamowanie wzrostu jednej nogi następuje zgodnie z prawem Wolfa-Delpescha. Nacisk fizjologiczny kości pobudza jej wzrost, natomiast nadmierny hamuje, a gdy występuje nacisk niesymetryczny, to dochodzi do asymetrii wzrostu kości. Wykonanie całego cyklu ćwiczeń skocznościowych w zwisie i rozciągających zajmuje zaledwie 4,5 minuty, jednak powinny być wykonane kilka lub kilkanaście razy codziennie przez tyle miesięcy, ile milimetrów wynosi różnica w skróceniu podudzi. Przy 5 mm różnicy kuracja wydłużania nogi powinna trwać 5 miesięcy. Asia, mając 5 lat, zaczęła uczęszczać na gimnastykę korekcyjną, ponieważ stwierdzono u niej wadę postawy, czyli skrzywienie kręgosłupa. Co roku była badana i stwierdzano nieznaczną poprawę. Mając 7-8 lat stwierdzono dodatkowo skrócenie kończyny jednej i zastosowano wtedy metodę podkładki pod piętę. Nosiła to pół roku, nie przynosiło to żadnych efektów, były dalej ćwiczenia, nie było znacznej poprawy. Dopiero w zeszłym roku przy kolejnych badaniach stwierdzono dalej skrzywienie kręgosłupa, które było następstwem właśnie tej krótszej nóżki. Zastosowano wtedy inną metodę leczenia, ćwiczenia gimnastyczne na sali oraz dodatkowo w domu, skakanie przez skakankę oraz rozciągające ćwiczenia. Po pół roku zgłosiliśmy się do badania i ku naszej uciesze stwierdzono, że nóżka się wydłużyła i wada postawy i skrzywienie ustąpiło. O problemie występowania różnicy w długości kończyn dolnych niech świadczą dane, które podają, że w USA występuje ona od 71 do 92% badanej populacji. We Francji 2 osoby na 5 badanych posiadają jedną nogę krótszą. Każdy nowy sposób postępowania, czy metoda, jak również technika, znajdzie swoich zwolenników i przeciwników. Jednak w przypadku elektrostymulacji wydłużania kończyn dolnych efekty mówią same za siebie. Stąd myślę, że tak samo jak źle się czuję i łykam aspirynę, nie pytając o wzór chemiczny, tak samo w tym przypadku można zastosować elektrostymulację czy wydłużanie kończyn dolnych, jeśli przyniesie ona efekt, zwłaszcza w przypadkach, w których medycyna konwencjonalna nie ma innych sposobów jak leczenie operacyjne.